Dzisiejszy film zaczniemy od pytania: skąd bierze się sól? Wszyscy słyszeliśmy o kopalni w Wieliczce, więc najprostszą odpowiedzią jest, że bierze się z podziemi, gdzie wydobywa się sól kamienną. W Hiszpanii jednak ten sposób wydobycia pokrywa zaledwie 1/4 z wydobywanych 5 milionów ton. Pozostałe 3/4 to sól morska, którą uzyskuje się przez odparowanie wody morskiej przy pomocy słońca i wiatru, a miejscem, w którym zachodzi ten proces, nazywa się salina. Tak naprawdę to bardzo prosta sprawa. Najpierw do pierwszych płytkich basenów wpuszcza się wodę z morza. Następnie przepływa ona przez kolejne zbiorniki. W każdym z nich część wody odparowuje, dzięki czemu stężenie soli stopniowo rośnie. W trakcie procesu wytrącają się także inne minerały, takie jak gips czy związki magnezu. Dopiero gdy zasolenie osiągnie około 26-27%, zaczynają powstawać kryształki zwykłej soli kuchennej, czyli chlorku sodu. Następnie sól jest płukana, suszona i trafia do dalszego przetwarzania jako sól spożywcza, przemysłowa albo drogowa. Co ciekawe, różowy i czerwony kolor wody nie jest efektem żadnych barwników. Powodują je mikroorganizmy żyjące w bardzo słonej wodzie. To właśnie te mikroorganizmy są też pokarmem flamingów, które można w takich właśnie słonych wodach spotkać. A stężenie soli i typ pokarmu decyduje o ich niesamowitym kolorze. Spaceruję właśnie przy solinach w Santa Pola, które zajmują ponad 2000 hektarów, a dziennie podkreślam, wydobywa się tutaj 440 ton soli. Na tych salinach żyje ponad 170 gatunków ptaków, więc dla ornitologów i tych, którzy lubią ptaki, jest to idealne miejsce. A jakby tego było mało, to mają tutaj ptaka, który kojarzy nam się bardziej z Afryką niż z południem Hiszpanii, czyli flamingi. Zobaczcie sami. Nagrywając ten fragment, byłem zbyt optymistycznie nastawiony, bo tego akurat dnia nie było żadnego flaminga na tyle blisko, żeby warto było to pokazać, dlatego musicie nacieszyć oczy samymi zdjęciami. Po tym nieco clickbaitowym tytule już spieszę z wytłumaczeniem, o co chodzi. Mianowicie, ostatnimi czasy jak widzę, że ktoś jedzie do Hiszpanii na południe, to wybiera miasta typu Alicante, wybiera miasta typu Benidorm, jeśli jest bardziej nastawiony na imprezy, albo Torrevieja. A tak naprawdę 15 minut od Alicante znajduje się miasto, które ma wiele do zaoferowania, jest bardzo ciekawe historycznie i ma wiele atrakcji, które dzisiaj chciałbym Wam pokazać. A tym miastem jest Elche. Zapraszam. Zaparkowaliśmy w samym centrum i zaczniemy od czegoś, czego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Wykorzystamy wczesną godzinę i pójdziemy na targ. Hola, fresas son 8.50, ¿no? Sí, 8.50 al kilo. Entonces, ¿me pones un kilo, por favor? Sí. ¿No? Después de más. Tenemos que ir a Caja de San José María, que nos está esperando la mujer, que ya no sé qué. Wykorzystałem okazję i kupiłem kilo truskawek, bo mimo, że jest początek czerwca, to tutaj już się kończą. A swoją drogą te truskawki kupiłem na targu, więc cena powinna być niższa. Na tą niższą ceną było 8,50 euro oczywiście. Więc możecie dać znać, czy ta cena jest akceptowalna, czy jednak zdzierstwo.
No tutaj robią renowację starego targu w samym centrum. Za mną znajduje się bazylika w Elcie, która powstała w XVII i XVIII wieku w miejscu starego meczetu. I teraz właśnie pójdziemy zobaczyć, jak wygląda widok z wieży, która znajduje się o tutaj. I pokażę Wam, jak wygląda całe miasto, bo widoki są niesamowite. Idziemy na wieżę. Buenas. ¿Se puede subir? Sí, son 2 euros. 2 euritos, vale. Tengo 10. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a estrellar porque como nos amamos de la ascenso no puede pinchar la rueda, podemos volcar, me da mucho miedo. Y ella me dijo, todo el gato, porque conmigo no sabía cómo pero me daba mucho miedo, es que la cabeza era una cosa súper estrecha, ya te digo mucho. A tutaj mamy zdjęcia z jedynego w swoim rodzaju święta, jakim jest pogrzeb Maryi, o którym powiem za chwilę. Zobaczcie, jakie fajne ławki zrobione z palmy. 2 dzwony z 1719 roku. Pierwszy waży nieco ponad tonę, a drugi 850 kg. Zdjęcie z 1893 roku. Szok. Tutaj kopuła katedry. Charakterystyczny niebieski kolor dla wszystkich kościołów w regionie Walencji. Tutaj mamy miasto. Może nie po horyzont, ale praktycznie po horyzont palmy. Największy las palmowy w Europie, do którego pójdziemy za chwilę. Hasta luego. Ale zanim las palmowy, to najpierw zabiorę Was na obiad do knajpy, w której już kiedyś byłem, ale zachwyciła mnie, a jest zaraz obok bazyliki. Oczywiście jest zamknięta, ale nie dlatego, że jest siesta, tylko dlatego, że dzisiaj jest wtorek, a oni otwierają od środy do niedzieli. Knajpa zamknięta, ale mam na szczęście plan B. Pójdziemy zjeść sobie empanadę. Zaraz Wam pokażę, co to. Przed nami XV-wieczny ratusz, który znajduje się zaraz przy placu dolnym lub zewnętrznym, w zależności, bo ma 2 nazwy. Zewnętrzny, dlatego że oryginalnie był poza murami miasta. Jest to tak naprawdę główny plac w Elcie, na którym odbywają się różne koncerty, a ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć wybory Miss. Jak mogliście zobaczyć, empanady to tak naprawdę wyglądają trochę jak pierogi. I tak samo są z nadzieniem. Oficjalnie wszyscy mówią, że pochodzą z Argentyny, choć sukces ma wielu ojców i podobno Hiszpanie też sobie przypisują jakieś do nich prawa. W każdym razie tak wygląda, jak pieróg. Trochę smażony, z nadzieniem. Zobaczmy, jak smakuje. Jest mięsko, jest serek. Nie może się nie udać.
pod palemkami. Co ja mogę powiedzieć? Jest gorąco, trzeba się nawadniać. Albo też napiwniać. Trzy Maryje. Muzeum Maryjne w Bazylice. Takie jasne te chmury dzisiaj, mam nadzieję, że będzie coś widać. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, co na wieży nazwałem pogrzebem Maryi. Jest to święto wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Chodzi o to, że 15 sierpnia każdego roku ma tutaj miejsce inscenizacja Wniebowzięcia Maryi. Jest przedstawione w taki sposób, że Maryja zasnęła, została w niebo wzięta i ukoronowana. Ale przez wielu nazywany jest pogrzebem Maryi, ponieważ podczas zaśnięcia wieziona jest na katafalku, na platformie. No i wygląda to co najmniej dwuznacznie. Dosłownie z drugiej strony ulicy, naprzeciwko katedry, znajduje się pałac Altamira, który pokażę Wam teraz w pełnej krasie. Jego korzenie sięgają XI wieku. Został zbudowany przez muzułmanów i przez wiele wieków służył jako dom władców, ale historia zweryfikowała i na przestrzeni wieków służył jako fabryka tkanin, a także więzienie, więc spełniał wiele funkcji, ale dziś jest to muzeum. A my zbliżamy się do lasu palmowego, w którym są wyjątkowe rodzaje roślin, a palmowy dlatego, że tych palem czy palm jest tutaj ponad 200 000. Proszę bardzo, bananowce. Na tym skwerku widać tabliczki na palmach, ponieważ każda z nich poświęcona jest komuś innemu. Chociażby ta tutaj przed nami ma imię Miguela Hernandeza, sławnego poety, który pochodzi tutaj z okolicy, z Orihueli. Zobaczcie, jakie mają obejmy te palemki. A na ten kwiatuszek mówią hiszpańska flaga. Nie wiem, jak nazywa się dokładnie. Wrzucę napisy na górnej części. Ale kolory ma całkiem hiszpańskie. Także można go spotkać w wielu miejscach. Przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka. A mianowicie przechodzili koło mnie właśnie starsi państwo, którzy rozmawiali ze sobą w jakimś dziwnym języku. I jak wszyscy wiemy, język hiszpański jest językiem urzędowym w Hiszpanii, ale każdy z regionów ma swój język, prawie każdy z regionów, ale językiem takim właśnie w regionie Walencji, w którym się znajdujemy,
jest Valenciano. I w takich miastach właśnie bardziej lokalnych jak Elche, w mieście Alicante chociażby, też można spotkać, ale lokalni bardzo często używają go, uczą się go w szkołach i jest to język pielęgnowany, bo każdy właśnie Hiszpan urodzony w takim regionie nieco bardziej, który chciałby być autonomiczny, jest bardzo dumny z tego, że właśnie w tym regionie się urodził i oni chcą to pielęgnować. Jak widać, siesta obowiązuje nie tylko dla ludzi. Lekcja nurkowania. Dzień dobry. Proszę bardzo, o smoku wawelskim to słyszałem, ale o smoku elciańskim jeszcze nie. Ok, wyszliśmy z lasu, a właściwie z parku przy lesie. Możecie dać znać, czy podoba Wam się taka idea, żeby mieć taki właśnie parczek w centrum miasta, gdzieś u siebie, gdziekolwiek nie mieszkacie. Jak dla mnie całkiem fajna opcja. A teraz jedziemy w jeszcze jedno miejsce, które chciałem Wam pokazać. Też nie tak oczywiste i też nie tak turystyczne. Jedziemy. Tutaj jeszcze jeden rzut okiem na pałac Altamira i Palemki. Zobaczcie, ile ich jest. A tutaj, jak w wielu hiszpańskich miastach, przez środek jest tak zwana rambla, czyli kanał deszczowy. W przypadku ulewnych deszczy tutaj właśnie docelowo ma spadać woda, która zostaje odprowadzana do morza. W drodze do auta jeszcze jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Byliśmy przy Bazylice. Tam wszystkie uliczki były mniej więcej rozrzucone, powiedzmy. A tutaj nowa część Elche. Dochodzę do skrzyżowania, zobaczcie. Ulica za mną, 90 stopni. Następna, kolejne 90. Jest wszystko prostopadłe. Witajcie w drugim nie tak turystycznym mieście na Costa Blanca, Guardamar del Segura. Miasto to ma prawie 20 000, a nie ma w nim aż tylu turystów z tego względu, że miasto to wydało zakaz wydawania licencji turystycznych, czyli nie da się tutaj kupić mieszkania po to, żeby wynajmować je na Airbnb albo na Bookingu, przez co tych turystów jest dużo mniej. Jest tutaj, niektóre z mieszkań mają tę licencję już, ale nie są wydawane nowe. W związku z czym jest tutaj dużo spokojniej, dużo lokalniej. No i chciałem Was zaprosić na przechadzkę. Wizytę w Elche skończyliśmy w lesie. Tutaj zaczynamy od Parku Królowej Sofii. Osobiście nie wyobrażam sobie wizyty w Guardamar bez wizyty w parku, bo jest naprawdę fajny, spokojny klimat. Jak widać, są pawie. Tam gdzieś dalej są kaczuszki. Zaraz zobaczymy je z bliska. No ale jest po prostu bajka. Spokój. Jeszcze teraz, szczególnie w ciągu tygodnia, kiedy nie ma aż tyle ludzi. Tam na tej wysepce, przy tej dziurze, zlokalizowałem jajo. Możliwe, że kacze. Kolor wody może pozostawiać wiele do życzenia, ale nikt nie mówił, że jest to woda pitna, także radziłbym nie ryzykować. Ostrzegam w dzisiejszym filmiku, już za późno, bo oglądacie, ale w dzisiejszym filmiku będzie dużo drobiu.
pani Pawłowa. O proszę, gwiazda. Naparcie na szkło zdecydowanie. Zdecydowanie nie będzie widać, ale na tamtej malutkiej wysepce na środku wygrzewają się żółwie i żółwiki ewidentnie malutkie. Także nie tylko ptactwo dzisiaj. Nie wiem jak Wam, ale mnie Guardamar del Segura wydało się dość dziwną nazwą. Ale jak się nad tym zastanowić, co to faktycznie znaczy, to nabiera to głębszego sensu. A już tłumaczę dlaczego. Segura to rzeka, która wpada do morza właśnie w Guardamar i ma jakieś 300 km, 300 z hakiem, o ile się nie mylę. I nie jest ani największą rzeką, ani najważniejszą, ale dostarcza wody do bardzo suchego regionu, jakim jest właśnie region Murcji, region południowy Walencji. Także ma tutaj bardzo ważne znaczenie dla lokalnych mieszkańców. Oho, człowiek sąsiad, jak opowiadam coś, to musi oczywiście robić remont, tak to jest, ale przynajmniej nie w niedzielę. Ale okazuje się, że Segura tutaj wpada do morza, a Guardamar oznacza jakby z hiszpańskiego strzec morza. Guardar, czyli jakby bronić, strzec, no i mar to morze. Więc jakby jest to miasto strzegące Segury od morza, morza od Segury. Tutaj jakby można można tutaj interpretować jak kto woli. Niemniej jednak miasto ważne, ciekawe i z pięknymi plażami, które teraz idziemy zobaczyć. Bardzo ładna plaża, jak widać nie przeludniona wcale. To jest promenada. Tutaj mamy kilka kilometrów, jeśli nie kilkanaście takiej właśnie plaży. Przy bardziej wietrznych dniach można spotkać wind albo kitesurferów gdzieś dalej. Niemniej jednak fajny klimacik. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, która wzbudziła w Guardamar dość sporą kontrowersję. A mianowicie są to te właśnie domki i garaże, które widzicie przede mną. W tym momencie wiatr zaczął wiać na tyle mocno, że prawie nic nie dało się usłyszeć z mojej historii. Ale opowiem Wam ją i tak. Jest w Hiszpanii prawo nazywane Ley de Costa, czyli prawo wybrzeża, które mówi, że nie wolno budować w zbyt bliskiej odległości od morza. Znalazłem informację, że jest to standardowo 100 metrów, a w przypadku starej budowy 20 metrów od brzegu. Pokażę Wam, ile jedno z osiedli, jeden z rzędów zabudowań, jaka jest odległość od plaży. Zobaczycie to teraz. Zobaczcie, no choćby tutaj było 20 metrów od plaży, to nie wydaje mi się. Dodatkową kontrowersją było to, że w dalszym ciągu w tych domkach mieszkają ludzie i były tutaj dwie restauracje. Jedna z restauracji znajdowała się w tym miejscu. Tutaj, gdzie widzicie tą białą ścianę, to tutaj właśnie była restauracja. Pamiętam to, bo to wyburzono ją w zeszłym roku, kiedy wzięli się dość rygorystycznie za to Ley de Costa. No i jak się okazało, potem ludzie zaczęli protestować, ale w międzyczasie restauracja, która tutaj stała, została zburzona. Więc jest to jedyny budynek, który został zburzony. No i nie wiem, jakbym się czuł na miejscu właściciela, ale nie za fajnie. No w każdym razie przyszłość tych domków nie jest jeszcze określona. Pociągnie się cały rząd wzdłuż tej ulicy oraz w tę stronę.
pójdziemy w tę stronę, żebyście zobaczyli, ale nie wiadomo co będzie. W ramach protestu i wsparcia dla ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy tutaj mieszkają dalej, niektórzy się tutaj urodzili, ale zaczęli pisać i rysować po tych ścianach, po bramach. Tutaj mamy narysowane serduszka Babilonia Viva, dlatego że tak właśnie nazywali właśnie te zabudowania Babilonia. Tutaj proszę, jakiś artysta lokalny namalował. Tutaj Salvador Las Casas, uratujcie domy. Proszę, tutaj wnuczki. Ktoś napisał wszystkie wnuczki, które miał, które tutaj się, nie wiem, tutaj raczej się nie urodziły, ale które to się wychowywały. Domy Babilonii dziedzictwem Guardamar. No, jest to poniekąd prawda. Napis Złamane serca. Viva Babilonia. Urodziłem się w tym domu. 1956. Zobaczcie, i to się ciągnie i ciągnie. Tutaj wypisane generacjami jest pan Paco i pani Antonina. Stworzyli taką rodzinę aż do 5. pokolenia. Jago i Kiara. Myślę, że poruszające, a wszystko się zaczęło od tego domku. Nie pozwólmy, żeby Babilonia zmieniła się we wspomnienie. Rodzina Perez. Tutaj też wypisani członkowie rodziny. Urodziłem się tutaj. Przejście. Przejdziemy jeszcze tutaj na flaszkę. Patrząc na odległość, to przy jakimś większym sztormie myślę, że te domki są zalewane. Z czasem i tak się zburzą same. No aczkolwiek no, sytuacja kontrowersyjna. No, jest tutaj dużo różnych za i przeciw. Przykro mi, ale to koniec Babilonii na dzisiaj. A jest mi jeszcze bardziej przykro, bo to jest ostatni przystanek w naszej dzisiejszej podróży, a mianowicie Park Alfonso XIII. Park ten został założony pod koniec XIX wieku, żeby powstrzymać proces wylesiania, bo tak naprawdę tutaj i tak mamy wydmy. Są tutaj wydmy w okolicy, jest dość piaszczyście, więc żeby powstrzymać ten proces i uratować tak naprawdę Guardamar, które było zasypywane, posadzono kilkaset hektarów lasu, a różnych, jak widzicie, sosenek, jakichś różnych wierzbowatych drzew, żeby uratować miasto. A dzisiaj jest to popularna ścieżka spacerowa, nadaje się idealnie na rolki. Jako rolkarz zatwierdzam, jest fajny asfalcik, no, można jeździć na rowerach, na wszystkim, także jeśli kiedyś się tutaj pojawicie, to serdecznie polecam. Korzystając jeszcze z pięknych okoliczności przyrody, chciałem bardzo podziękować za dzisiaj, że dotrwaliście do końca i też prosić o wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę i subskrypcji, bo mimo, że się wzbraniałem przed tym i biłem się w myślach, czy wspomnieć o tym, to na tyle pomaga to w rozwoju kanału, że myślę, że nie zaszkodzi. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.